fajnie się tutaj prezentuje ten model Nokii. Tutaj sobie jeszcze zobaczymy pod klapką baterii naszą baterię. Jeśli po prostu byście chcieli szukali taką baterię, to Wam pokazuję, jak ona się nazywa. Jest to bateria BL5B. Tutaj dokładny model widzicie. I sobie ją odwracamy, zobaczymy tutaj dokładne informacje tej baterii. Tu mamy wydedukowana w Węgry, no i tutaj dokładne jeszcze inne dodatkowe informacje. Wchodzimy sobie jeszcze po nalepką tutaj e-mailową. Tu widzimy Nokia Corporation, wersja naszego softu model 5300 i Nokia została wyprodukowana w tym przypadku w Finlandii, ale marka Nokia produkowała również telefony w różnych państwach, na przykład Wietnam, Finlandia, Węgry, Rumunia, Niemcy, Chiny. Dużo było państw, które produkowały tutaj modele Nokii i tu widzimy jeszcze na bocznej ściance pod klapką baterii również tutaj wejście na naszą kartę pamięci. No w tym przypadku chyba obsługiwała kartę pamięci do 8 GB, jak się nie mylę. Micro SD. I wkładamy naszą baterię, wkładamy tutaj naszą tylną klapkę i teraz zajmiemy się tutaj demontażem i montażem telefoniku. Ściągamy tutaj tylną klapkę, wyciągamy naszą baterię, kartę SIM i kartę pamięci, jeśli jest oczywiście w urządzeniu. I teraz zabieramy się tutaj do odkręcenia naszych śrubeczek. Tu jest jedna śrubka i tu jest druga. Odkręcamy sobie je. No w tym przypadku widzimy, że są to śrubki tutaj gwiazdkowe. Tutaj nam druga nie chce za bardzo wyskoczyć, ale myślę, że sobie poradzimy już, podwadzimy ją. Tak jest zablokowana jakoś. No i dwie śrubki już są odkręcone, a teraz zajmiemy się tutaj podwadzeniem naszego tylnego korpusiku. W tym telefonie to jest dość łatwe. Zobaczcie, tutaj nam sam czynnik praktycznie odchodzi. Tu sobie jedziemy, tu jest jedna blokada i tu jest druga blokada w tym miejscu. Tutaj po całej długości sobie jedziemy z wszystkich stron. Tutaj znowu nam zapięło się, o jest, wypada nam klawiaturka, tutaj nakładka klawiaturki. No i widzimy tutaj nam patrzcie samoczynnie wszystko odeszło. No ale tutaj taśma się odczepiła, tu jest tasiemka, którą sobie odłączamy, tutaj była zapięta. I widzimy już naszą płytę główną w tej Nokii. Zobaczmy sobie naszą płytę. Taka drobna tutaj płyta. Podwadzamy sobie tutaj w tym miejscu. I wyciągamy. I tak ona wygląda. No jeśli chodzi o tutaj wymontowanie pewnych elementów na tej płycie głównej, to wszystko jest tutaj w utrudniony sposób. Kostka naszego ładowania, tutaj slot, karty SIM, aparat fotograficzny, też jest tutaj ciężko wyciągnąć, tak żeby go nie uszkodzić. Gniazdo USB, wibracja 2,5, wszystko jest tak troszkę, no i tak samo tutaj podczerwień też jest wszystko spojone wraz z płytą główną, więc musimy tutaj albo kombinować tutaj ciepłym powietrzem, hot airem, albo po prostu lutownicą. Tu jeszcze widzimy na korpusie mamy do wymiany tutaj kostkę ładowania w prosty sposób. Tak samo tutaj nasz głośniczek, tu sobie podwadzamy tą osłonkę. I tutaj sobie podwadzamy nasz głośniczek. Wymieniamy go w bardzo prosty tutaj sposób. Tutaj nie trzeba żadnych filozofii, żeby go wymienić. Tu z powrotem sobie nałożę naszą obudowę. Osłaniający nasz głośniczek. I teraz zabierzemy się do naszego przodu. Tutaj wystarczy płaskie narzędzie otwierak. Tutaj widzimy jest wycięcie, więc sobie go wykorzystamy i podwadzamy po całej długości. Sobie jedziemy na drugą stronę. I tutaj już mamy poprawnie wymontowaną nasz cały przód obudowy. Teraz sobie jedziemy dalej i zobaczmy, teraz mamy tutaj jedną, drugą, trzecią i czwartą śrubkę.
Są takie same śrubki jak wcześniej, jeśli chodzi o szerokość. Tutaj gwiazdki, tutaj nie potrzebujemy innego wkrętaka, ale długość tej śrubki tutaj jest zdecydowanie mniejsza, więc na pewno tutaj nie będziemy sobie już montować tamtych śrubek. Myślę, że sobie na pewno nie pomylimy, bo telefon naprawdę jest banalnie prosty. Tu sobie wyciągamy naszą rameczkę, która osłania nasz wyświetlacz. Tu mamy jeszcze do wymiany głośniczek od rozmów. Tutaj podłączamy i wyciągamy. To nie będę Wam pokazywał, bo to jest tak proste, że nie ma takiej potrzeby. Tutaj podłączamy nasz wyświetlacz. Wyświetlacz dość tutaj małych rozmiarów, też łatwo go wymienić. Tu był jeszcze klej pewnie, ale ktoś odklejał kilka razy i już stracił na wartości. I tu już mamy naszą płytę wyświetlacza, która łączy jeszcze nam, tutaj zobaczcie, naszą taśmę z drugiej strony tutaj. No i to wszystko, jeśli chodzi tutaj o poprawny demontaż tej Nokii 5300. Jest taka sama praktycznie jak Nokii 5200. I ta taśma, widzicie, jeśli chodzi o kondycję taśmy, to jest tutaj w dość dobrym stanie, ale już nam to nie działa niestety. No, takie są te taśmy właśnie. Aha, bo tutaj jest przerwana, zobaczcie. Tu jest w tym miejscu przerwana. Niestety, no i już nie działa. I teraz zajmiemy się tutaj z powrotem demontażem. Zakładamy naszą płytę na swoje miejsce. Tutaj musimy tą tasiemkę do samej góry, zobaczcie, dołożyć. Przesunąć na samą górę. I teraz możemy już założyć tutaj naszą płytkę. Tu sobie zawlekamy i zakładamy. No i teraz tutaj w tym miejscu musimy przycisnąć i tam powinno nam kliknąć. Jeśli nam kliknie, wtedy wiemy, że nam już tutaj doszło do taśmy. No i widzimy, już trzyma. Jak trzyma, to znaczy, że jest OK. Zakładamy ponownie nasz wyświetlacz na swoje miejsce, naszą ramkę i przykręcamy nasze wcześniej odkręcone śrubeczki. Tu jedna, druga, trzecia i czwarta. Jak widzicie, telefon naprawdę banalnie prosty, jak na Nokię przystało. Mimo że to jest telefon tutaj wysuwany, ale porównując go na przykład do Sony Ericssonu, to naprawdę niebo a ziemia. Tak się go, powiem szczerze, naprawia ten Nokia jak zwykłe Nokie. Jak zwykłe Nokie właśnie jednobryłowe, tego właśnie starszego typu, między 2000 a poniżej. Teraz przed nałożeniem tutaj naszej obudowy przedniej musimy oczywiście tutaj przeczyć nasz wyświetlacz z tych naszych bakterii, brudów, innych zanieczyszczeń. Tutaj sobie i to wszystko hej.